Dzień dobry, Os. Dzień dobry, Os. Witam Cię, Martynko. Postanowiłem, że będę rozmawiał też z różnymi gośćmi. Dzisiaj Martyna Grajcar. Miło mi. Martyna jest naszą wychowanką klubu Karate Kontra. Od wielu już lat jest absolutnie w czołówce polskiego JK, multimedalistka, jeżeli chodzi o nasze tutaj mistrzostwa naszej federacji, ale nie tylko. Sporo osiągnięcia też na arenie ogólnoświatowej czy europejskiej. Opowiedz nam o swoich osiągnięciach. No to uważam, że jedno z najwyższym do tej pory moim osiągnięciem jest brązowy medal Mistrzostw Europy w kumite juniorek. Także to jest takie największe moje osiągnięcie. Ale też uważam, że bardzo dużym osiągnięciem jest tegoroczny wynik z Mistrzostw Europy. Tym bardziej, że był to mój debiut na arenie seniorskiej, czyli startowałam z seniorkami i zajęłam 5. miejsce. Przegrałam walkę o wejście do strefy medalowej z aktualną mistrzynią Europy. Czyli ta dziewczyna, która z tą wygrała w ćwierćfinale, ostatecznie zdobyła pierwsze miejsce. Dokładnie. Tak? Mi się trochę może to inaczej ułożyło, ale to też nie była łatwa walka, nie? To ja pamiętam, to była bardzo mocna walka, trochę się uśmiecham, bo tam dziewczyny aż za mocno gdzieś tam, Tak. więc udowodniła, że w tych seniorach też potrafisz, tym bardziej, że później byliśmy też na turnieju międzynarodowym, również w Czechach, no i tam już wygrałaś. Tak, tam zwyciężyłam w kumite seniorskim kobiet i stanęłam na 2. miejscu w kata oraz zostałam ogólną najlepszą zawodniczką kategorii. To znaczy, że miałaś najwyższe lokaty zarówno w kata, jak i w komite. To mi się szalenie podoba w Twoim treningu. Zresztą tak też to realizujemy u nas w klubie, w naszym dojo, w klubie Karate Kontra, że trenujemy po prostu karate, JK karate, tak? I nie staramy się tak mocno specjalizować kata, komite. Oczywiście każdy ma swoje ulubione akcenty. Twoim chyba bardziej akcentem jest, czy w czym się bardziej realizujesz, to jest Kumite, to nawet same statystyki to pokazują, większe osiągnięcia mam jednak w tym kumite. Nie wiem dlaczego, ponieważ bardzo lubię zarówno kata, jak i kumite, ale gdzieś tam może większą predyspozycję, tak to nazwę, mam do kumite, aczkolwiek bardzo zależy mi na tym, aby to kata było na równi, jeżeli chodzi o moją formę, więc ostatnio bardzo dużo przykładam się do tego treningu kata i ciężko pracuję nad tym, żeby po prostu stawać się coraz lepszą. Tak, ja jeszcze wrócę do tego, że to trzeba zaznaczyć, że mieliśmy z Tobą problemy, bo w juniorach bardzo fajnie, no przeszłaś do tych seniorów, broniłaś się przed tym, jakby walczyłaś z rzeczywistością, z tym upływającym czasem, że już nie jesteś juniorką, że już wchodzisz w seniorskie te starty i pamiętam, jakie były te nasze takie, no nie, ja nie jestem w seniorach, no nic z tym nie zrobimy, tak? Metryka mówi sama za siebie, ty trochę nie wierzyłaś w to, że jesteś w stanie powalczyć, no bo one tam mają większe doświadczenie, starsze, silniejsze. Ja mówiłem Ci spokojnie, zresztą taka jest moja rola jako trenera, więc na to się nie gniewam, ale nie jesteś też taka, no jest zadziora, ma pazur, tak, kobieta z krwi i kości, co widać, piękna dziewczyna i to wszystko może gdzieś tak ładnie wygląda później, w obrazkach, na Facebookach z medalami, ale trochę musieliśmy się tutaj pomęczyć, jeżeli chodzi o ten mental, żebyś zrozumiała, że jesteś w stanie rywalizować z tymi najlepszymi po prostu w seniorach i to pięknie udowodniłaś i udźwignęłaś. No i serdecznie Ci tego gratuluję, jak zawsze jesteśmy wszyscy z Ciebie bardzo dumni. Dziękuję bardzo. No, tak jak to Sensei wspomniał, miałam problem po prostu sobie w końcu to uświadomić, że co było, to było, teraz jest tak, jestem aktualnie w kategorii seniorskiej i muszę po prostu walczyć nie tylko fizycznie, ale też mentalnie już jako seniorka. Może właśnie mniej walczyć, nie? Chyba właśnie odwrotnie, mniej walczyć, zaakceptować to, pogodzić się z tym i po prostu wyjść na matę i udowodnić, zrobić swoje i pięknie Ci to wyszło. Ja już się nie mogę doczekać kolejnych startów, nie chcę niczego zapeszać, ale też bądźmy uczciwi, tak? Bardzo mocno pracujesz, praktycznie Twój dzień to nie ma dnia bez karate, a jeżeli jest w weekend, to gdzieś jedziemy. Ty poświęciłaś swoje życie, jeśli chodzi o tą drogę zawodową też, tak, bo zdałaś maturę pięknie, no i postanowiłaś, że będziesz instruktorem karate, tak? No wspólnie gdzieś tam to, ja jestem od tego, żeby Ci pomóc. Bardzo mnie to cieszy, tak? Bo dzięki temu wzrastamy jako środowisko, jako klub i w ogóle polskie JK się dzięki temu wzmacnia. Przecież parę dni temu zdałaś pochwal się tym. Tak, na ubiegłym stażu w Tarnowie Podgórnym
zdałam na instruktora międzynarodowego oraz sędziego Czyli międzynarodowego. Twoje uprawnienia są teraz respektowane na całym świecie, jesteś pełnoprawnym instruktorem, te uprawnienia instruktorskie już miałeś wcześniej, tu nasze krajowe, dzisiaj świat stoi przed Tobą otworem, jesteś uznanym trenerem, po prostu masz uznane papiery, więc fajnie. Ja sam jestem instruktorem zawodowym w pełni i wiem, że to trochę takie ryzyko było, nie? Tak, bo no, to nie jest takie popularne, bo nawet jeżeli są trenerzy karate, prowadzą swoje kluby, no to zawsze mają gdzieś coś obok, tak? A ty się w pełni w to zaangażowałaś. Z czego to wynika? Z tej miłości do karate? Bo no, musi być jakiś powód, tak? No, myślę, że to właśnie chodziło o to, że bardzo kocham karate. Karate jest moim całym życiem. I nie tylko tutaj patrzę na aspekt typowo sztuki walki, ale też około wszystkich tematów wokół tego. Klub też jest moim domem, nie drugim, tylko pierwszym domem, więc jestem bardzo przywiązana do tego miejsca. Dzięki temu miejscu pokochałam karate i chcę po prostu dalej brnąć to i rozwijać siebie i nasz klub na całą Polskę. Tak, polskie karate, trzeba to wyraźnie powiedzieć, tak, bo my mamy co robić, mamy, tutaj jest wiele do zrobienia, bo JK karate jest piękne, karate jesteśmy w tym zakochani i chcielibyśmy to dźwigać i żeby więcej ludzi mogło się tym cieszyć, bo są to wartości absolutnie uniwersalne, piękne, to jest fantastyczna przygoda, japońskie karate JK, tego jesteśmy wręcz fanatykami, ale chciałbym też z Tobą porozmawiać, jeżeli pozwolisz, bo to może też nie być łatwy dla Ciebie temat, o Twoich początkach, tak? Ja bym nawet powiedział, że karate wybrało Ciebie, tak? Że to nie było tak, że Ty karate wybrałaś, tylko karate wybrało Ciebie. Samo zapukało mi do drzwi. No chyba tak było, tak? Więc możemy o tym porozmawiać, Jasne, o tym Twoim jak dzieciństwie, najbardziej. jak to się zaczęło? Pewnie, nie ma problemu. To może zacznę. Tak jak już powiedziałam, karate zapukało mi do drzwi w postaci senseja Sebastiana, a zaczęło się od tego, że jak oboje pochodzimy z Łęknicy, Łęknica jest mała i sensei Sebastian miał siłownię obok mojego domu i za każdym razem jak sensei Sebastian nagrywał jakieś treningi, to ja z moim bratem zawsze podchodziliśmy i obserwowaliśmy senseja i pewnego razu sensei Sebastian zapukał do drzwi mojej mamy i zaproponował, że zabierze mnie i mojego brata na obóz. Tak, to było dokładnie tak jak Martyna mówi, ja tylko dopowiem, ja nie byłem właścicielem tej siłowni, tylko opiekowałem się tą siłownią, otwierałem i tam sobie trenowałem, po prostu robiłem sobie przygotowanie fizyczne. No i zawsze Martynka wraz ze swoim starszym bratem, no takie uśmiechnięte dzieciaczki od ucha do ucha, zawsze dzień dobry panu, dzień dobry. No i tak stwierdziłem, że są wakacje, dzieciaki wyjeżdżają na różne obozy, ja prowadziłem klub, więc no mówię, jak te dzieci są tak codziennie na tym dworze, tak niespecjalnie zadbane, tak powiem tu wprost, to może spędzą miło czas i tutaj porozmawiałem z żoną, mówię, zaproponuję coś takiego. Wiedziałem, gdzie Martyna mieszka, bo to było właśnie w tej samej gdzieś tam okolicy, to znaczy siłownia na dole, twoje mieszkanie chyba na górze, tak to było. I zaproponowałem. Na szczęście twoja mama tutaj wykazała się taką otwartością, tak? Bo mogła mnie gdzieś tam pogonić, co do zapłacać, że tu kręci, co chce od moich dzieci, ale na szczęście z pełną aprobatą do tego podeszła i powiedziała, że jak najbardziej. Już może tu w szczegóły nie będę wchodził, ale udało się to zrealizować i no ja się teraz tak pochwalę, tak? I poszedłem do opieki społecznej i mówiłem, jaka jest historia. Opieka społeczna, wy byliście pod opieką opieki społecznej, monitorowani i tutaj pani powiedziała, no okej, panie Sebastianie, proszę zabierać Martynkę i tak dalej, na to pieniądze nawet z Urzędu Miasta się znalazły. Jeszcze miałem dodatkowo 15 dzieci, czy 10, coś koło tego, również podopiecznych Domu Opieki Społecznej w Łęknicy. Zabrałem was wszystkich na obóz, plus jeszcze nasz klub, więc to było bardzo, bardzo fajnie. Nic się nie działo, nie było żadnych problemów, także tutaj taka też nauczka, żeby się nie bać takich, bo niektórzy ludzie, nie chcą sobie brać problemów i tak dalej, nie bać się, robić po prostu, fajne rzeczy się realizują. No i tutaj twoja wyjątkowość już się wtedy objawiła, bo z tej 15, no tylko ty tak naprawdę chciałaś trenować karate. Tak? Reszta dzieci spędziło miło czas i okej, bo o to chodziło, ale ty od razu jak gdyby załapałaś to, tak, ja byłem pod wrażeniem, bo że te pierwsze techniki od razu z pełnym zaangażowaniem gdzieś tam, więc no było widać, że warto w ciebie, no tak brutalnie powiem, inwestować, warto się tobą zainteresować i gdzieś ci pomóc, bo może coś z tego być, no i happy end, tak, mamy ten happy end, trenujesz, realizujesz się, jesteś młodą osobą, świat stoi przed tobą otworem, więc małymi kroczkami powoli realizujemy się dalej.
Więc chyba fajnie, prawda? No bardzo fajnie. Ja tutaj no muszę to podkreślić, że gdyby nie to, że sensei wyszedł do mojej mamy, przyszedł z taką propozycją, no to na ten moment nie wiem, jakby wyglądało moje życie. Karate jako sama sztuka walki bardzo kształtuje charakter, ale tutaj miałam też wspaniałą opiekę w postaci po prostu klubu ludzi, którzy do niego uczęszczają, z których mogłam brać przykład i dzięki właśnie tym ludziom, sensejowi i wszystkim osobom, które gdzieś koło tego klubu Karate Kontra krążyły i krążą do tej pory. Jestem taką osobą, jaką jestem, za co też bardzo dziękuję i bardzo to doceniam. Tak, to należy podkreślić, tak, że klub to nie jest one man show, to nie Dokładnie. jest jedna osoba, to jest całe środowisko. Też po drodze nie mieliśmy łatwo, tak? Ty nie miałeś łatwo, możemy chyba o tym powiedzieć, tak? Że później z domu rodzinnego zabrano cię po prostu do domu dziecka i to najpierw do innej miejscowości. I tam też musieliśmy ciebie wyszarpać. Tak, to też sensei Sebastian był gdzieś tam. Całe to nasze środowisko, tak? Tak. Dzięki tutaj właśnie klubu Karate Kontra udało się przenieść mnie z placówki w Lubsku do placówki w Żarach, gdzie mogłam się rozwijać, spokojnie trenować i czuć się po prostu bardziej komfortowo. Tak, no tak było po drodze. No dużo przeszłaś jako młoda osoba. To też brzmi to wszystko wręcz no, filmowo, tak? Cukierkowo, tak? Zdjęcia, medale, ty piękna kobieta, która się uśmiecha, ale to też kosztowało to i ciebie, i mnie, tak? Trochę wysiłku, bo okres dorastania, te 16 lat, pamiętam jak Martynka się buntowała, tak? Gdzieś tam nie za bardzo chciała, gdzieś tak, wiadomo, z jednej strony chcieliśmy ją tutaj wszyscy jakoś przytulić i tak dalej, no ale bez jej woli, bez twojej takiego zaangażowania i tego, bo też, tak, no, świat cię gdzieś porywał do tańca, tak, i mogłaś iść właśnie w ten taniec, a na szczęście no nie było takiej dramaturgii w tym wszystkim, ale no to też nie jest tak wszystko takie proste, takie łatwe i takie cukierkowe, jak tylko zdjęcia na Instagramie czy Facebooku. Więc gratulacje dla nas, gratulacje dla Martyny, że temu podołała. Wróćmy teraz do czasów, do teraźniejszości. Ten rok, w ogóle my rok co roku to mamy wspaniałe, tak? Ja nie mówię tylko o Martynie, ale w ogóle naszej przygodzie jak klubu Karate Kontra. W tamtym roku byliśmy na mistrzostwach, na światowych mistrzostwach JK. No nie bywała historia. 14 osób z naszego klubu, z małego, powiatowego miasta Żary, pojechało na Mistrzostwa Świata. Świetnie się tam zaprezentowaliśmy jako cały team. Było nas widać w tych pięknych naszych reprezentacyjnych bluzach. Te piękne buzie, młode, głównie to były młode osoby. Starty, no bądźmy realni, no to ja już o tym gdzieś opowiadałem, tak? No, należy, patrząc na to realnie, bez medalu, ale medal Stasia, przepraszam, 5. miejsce Stasia, tak? Czyli ćwierćfinał Stasia, Kacpra, Mileny, tak? No, prawie tego medalu, tam niewiele brakowało. Więc to była i też logistyczna przygoda, bo byliśmy tam 2 tygodnie, prawda? Tak. No niesamowita rzecz, dużo treningów, więc pojechaliśmy na mistrzostwa, zostaliśmy jeszcze ponad tydzień, trenowaliśmy, wszystko fajnie. To było w ubiegłym roku, natomiast ten rok był dla Ciebie też szczególnie owocny w takie przygody karateckie. Tak, ponieważ ponownie miałam możliwość wrócić do Japonii i tutaj pod opieką senseja Dirka z JK Berlin zaprosił mnie. Pozdrawiamy Ciebie, Dirku, jeżeli Pozdrawiamy. Zaproponował mi, czy chciałabym pojechać z nimi do Japonii. Pierwotnie miał być to wyjazd na zawody All Japan Championships, aby wystartować w konkurencjach drużynowych kata i kumite. Po drodze pewne zmiany organizacyjne zawodów się nadarzyły i ostatecznie nie mogliśmy wystartować, ale pojechaliśmy tam trenować i obserwować zawody, co było niewiarygodnym przeżyciem. To na totalnie innym poziomie. Zawody europejskie, nawet te mistrzostwa świata. Ci Japończycy, wiadomo, są najlepsi i to było widać, ale All Japan Championships tam byli sami Japończycy i mimo, że byli ci, co wygrywali i ci, co przegrywali, ale ci, co przegrywali, byli niesamowici. To jest po prostu niewiarygodne, jak oni mają niesamowity poziom techniczny, szybkości, ale trwałości. też tej ogłady, tej kultury, tak? Myślę, że my się tego uczymy, tak? Też się grzejemy, prawda? Na tych zawodach, krzyczymy, coś tam. Tak.
Znaczy nie powinno tak być, tak? I dobrze właśnie, że mamy takie wzorce japońskiej kultury, nie oszukujmy się, gdzie uczymy się tej właśnie ogłady, tego szacunku dla drugiego. Ja nie mówię, że u nas tego nie ma, tak? Ale tam jest to na wyższym poziomie, Dużo nie? wyższym poziomie. Dodatkowo powiedz, że nie spałaś w hotelu, a gościliście u kogoś. Gościliśmy w dojo Senseja Shiny i mogliśmy tam mieszkać, żyć Ja i tylko dopowiem, trenować. że Sensei Shina jest dyrektorem technicznym, jeżeli chodzi o JK World Federation, więc jest to bardzo znakomita postać, wielce szanowany instruktor, trener, 8. dan, tak, a zachowywał się dla Was jak tatuś, dobry wujek, czy nawet dziadek, no już tak. Naprawdę. Tak. Sensei Shina, ja się tak śmieję, że ma dwie twarze. Na treningach jest to bardzo surowy instruktor, bardzo surowy wymagający, instruktor. a poza treningami jest kochanym dziadkiem. Naprawdę, bardzo serdeczny, bardzo miły, opiekujący się nami, ale na treningu musi być robota zrobiona. Więc na pewno była to fantastyczna przygoda. Zresztą zaraz się wybieramy ponownie na szkolenie z Sensejem Shiną i Murą do Berlina. No i tak wygląda dzisiaj Twoje życie, tak? Czyli sala, treningi, prowadzenie zajęć, gdzieś tutaj pomagasz też w takich administracyjnych sprawach związanych z karate. No i co dalej, tak? Bo pewnie takie pytanie może tutaj się u widzów naszych pojawić. Jakie są dalsze plany związane z Twoim życiem? Moje życie będzie wyglądać tak, że będę trenować karate. Chciałabym bardzo tworzyć sekcję w Polsce, sekcję klubu Karate Kontra, ponieważ nie wyobrażam sobie pracować gdzie indziej, tworzyć coś nowego. Uważaj, czy się nagrywa. Oddzielonego od klubu Nie, Karate tutaj Kontra. chcę, nie, ja też mam taką wizję, żeby rozwijać karate w Polsce po prostu, tak? Nasz klub już coraz więcej znaczy, no dzięki Martynie, tak? I jej podobnych osobach, takich jak Martyna, zaangażowanych. Masz przecież teraz no, swojego chłopaka, Stasia, tak? Za chwilę być może wyfruniecie gdzieś z gniazda żary w Polskę, czego Wam życzę, żebyście, no, fajnie będzie, jeżeli będą te kontakty tutaj z klubem Karate Kontra, ja też zrobię wszystko, żeby jak najbardziej Wam pomóc i stworzyć takie warunki, żeby można było to rozwijać. I to jest budujące, tak? I chcę dla swoich zawodników po prostu jak najlepiej, tak? Mamy już trochę tych czarnych pasów, tak? 20 lat w przyszłym roku minie, odkąd klub Karate Kontra funkcjonuje, więc no to Wy jesteście takimi dziećmi klubu Karate Kontra. Jestem z tego bardzo dumny i cieszę się, że wytrwaliście, tak? I Ty już masz drugi dan, stopień mistrzowski, stopień uprawnienia instruktorskie, więc no, wszyscy życzą Ci wszystkiego co najlepsze. Odwagi, Tak, to chyba jest potrzebne w karate. jest potrzebne. No bez odwagi tak naprawdę nic się nie dzieje. Tutaj jeszcze nawiążę do moich planów na przyszłość. Bardzo chcę aktywnie działać w JK Polska. Jak już kiedyś za kupę lat przestanę startować, bo przyjdzie na to kiedyś czasu, bardzo chciałabym móc sędziować, żeby dalej wspierać JK Polska, rozwijać je. To jest takie moje marzenie, żebyśmy rośli i byli potęgą na arenie europejskiej, tak jak na ten czas są Czesi, są niewiarygodni pod względem sportowym, organizacyjnym. No i my bierzemy już teraz z nich przykład i robimy wszystko, aby to nasze karate polskie się rozwijało i ja sama chcę bardzo, już teraz dokładam do tego cegiełka, w przyszłości chcę jeszcze więcej. Dokładnie, czyli ta odwaga, w drugiej chyba części byśmy powiedzieli pracowitość, to też widać, jak jesteś też dobrym duchem zespołu, dobrym duchem klubu, bo też gdzieś no, tobie jest bliżej, tak, do tych zawodników, którzy mają dzisiaj 16, 14, 15, 18 lat. Mentalnie jest Ci do nich bliżej niż mi, więc ja się też cieszę, że mam kogoś takiego na pokładzie, bo Ty ich też gdzieś motywujesz. Oni prędzej z pewnymi problemami przyjdą do Ciebie niż do mnie, tak? Niż do ponad 40-letniego faceta. Gdzieś ten dystans jest większy, tak? Natomiast do Ciebie jest mniejszy, więc to są same superlatywy, które gdzieś tam tworzymy, nie? Nawet rozmawiam gdzieś z innymi trenerami, instruktorami, oni trochę nam tego zazdroszczą, nie? Że mamy tą taką ciągłość pokoleniową, nie? Od dzieci, które są zapatrzone w tych nieco starszych, tych starszych, które wspierają te młodsze dzieci i to wszystko gdzieś się fajnie toczy. No i tej wytrwałości ci życzę, nie? Tej pracowitości, którą już teraz reprezentujesz, tej odwagi,
To wszystko jest ważne, tak? Świat należy do nas, rozwijajmy się naszym narzędziem, naszym tutaj poletkiem, naszą piaskownicą jest karate, tak? A są to wartości piękne. Zachęcamy też przy okazji wszystkich, można dołączyć do naszego klubu, można nas wspierać. Też musimy podziękować lokalnej społeczności, nie tylko, bo czujemy to wsparcie, tak? Ten wyjazd na Mistrzostwa Świata, 14 osób do Japonii na 2 tygodnie, są ogromne koszta, ale mieliśmy tutaj i wsparcie przyjaciół, i samorządów, i dobrych ludzi. Daliśmy radę. Razem Daliśmy z radę, państwem. tak. Coś jeszcze? Dziękuję bardzo za wywiad. Mam nadzieję, że się podobało i do zobaczenia. No jak powiem teraz, jak każdy youtuber, zostawcie komentarz, lajka, subskrypcję, Tak. pytania, jeżeli macie, też umieśćcie w komentarzu, chętnie chyba na to Odniesiemy się do nich. odpowiemy też. Pozdrawiamy, jak mówią, Pozdrawiamy. arigato gozaimasu, Arigato gozaimasu. domo arigatos.